Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, jak może zakończyć się wojna na Ukrainie i jaką rolę w trakcie zakończenia i po zakończeniu powinna odgrywać Polska, a zwłaszcza polska armia. Czy Polska powinna wysyłać swoich żołnierzy do strefy buforowej, jeśli taka strefa powstanie? Za chwilę o tym porozmawiam z moim gościem. Na początku jednak chciałbym pozdrowić wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty, czyli wszystkich patronów, współtwórców tego programu. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Jeśli Państwo nie wspieraliście do tej pory, a regularnie słuchacie Układu Otwartego, zachęcam do rozważenia wsparcia, do wejścia na mój profil w serwisie patronite.pl i dołączenia do tego fantastycznego grona. Pozdrawiam też mecenasów Układu Otwartego, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, zaczynają się rozmowy o tym, rozmowy o rozmowach, o tym, co może być w przyszłości, ale ta przyszłość może przyjść już szybko, chociaż nie wiemy tego. Rozmawiamy o tym między innymi, jak powinna wyglądać ta sytuacja po ewentualnym zawieszeniu broni, no bo pewnie takim końcu wojny to trudno mówić, i o tym, jaką rolę powinny odegrać inne kraje, a zwłaszcza Polska, a zwłaszcza nasza armia. Premier Donald Tusk i radosny minister Sikorski powiedzieli, że polskie wojska nie powinny i nie będą uczestniczyć w ewentualnej ochronie tej strefy buforowej, jeśli ona powstanie oczywiście. Jakie jest pańskie zdanie? Bo moim zdaniem to, że dzisiaj mówią, to jeszcze nic nie znaczy. Sytuacja może się bardzo zmienić. Czy w razie, gdyby do tego doszło, Polska powinna być jednym z tych krajów, które gwarantują bezpieczeństwo? Zacznijmy może od pojęcia udział wojsk, bo panie redaktorze, udział wojsk to może być misja obserwacyjna i to może być 5 oficerów na przykład, prawda? I to jest udział wojsk, tak? Jest misja obserwacyjna w Gruzji, o czym mało kto wie, i tam polscy oficerowie też pełnili służbę jako obserwatorzy ONZ. To już jest de facto udział wojsk, prawda? Więc jak gdyby myślę, że trochę ostrożnie by trzeba mówić, że na pewno nie będzie polskiego udziału wojsk, bo wysyłamy kilku oficerów i już tam przed budynkiem Międzynarodowego Dowództwa Sił powiewa flaga polska. Wiele państw tak robiło w sytuacjach, gdzie my wysyłaliśmy bardzo duże kontyngenty, wielotysięczne, a oni wysyłali kilku oficerów i ta flaga tej samej wielkości dokładnie powiewała przed sztabem połączonych sił, więc może być misja obserwacyjna. Z tym, że oczywiście wpływ na to, co się dzieje, jest wtedy wręcz znikomy, tak? To jest raczej nawet nie show force, tylko nie wiem, show flag, tak? Bo to. Główne pytanie jest o formułę, czyli w jakich rozmiarach i czyli de facto jakie zadanie te siły miałyby wykonywać. Ja co do zasady podzielam opinię naszych polityków, że polscy żołnierze jednak na Ukrainie jako strona konfliktu potencjalna na tym etapie tej sytuacji, którą mamy, znaleźć się nie powinni. Natomiast czy jeżeli dojdzie do formowania takich sił i tak dalej, to ta nasza flaga się oczywiście pojawić jednak powinna. Bo przecież jesteśmy jednym z głównych, a w cudzysłowie, beneficjentów tego, co się może wydarzyć w kolejnych latach. Mówi pan o sytuacji, w której nasze wojska nie stają po stronie Ukrainy, żeby wprost ich bronić, tylko żeby chronić strefy buforowej z obu stron w jakimś bardzo międzynarodowym kontyngencie. Rozumiem, o takiej sytuacji pan w tej chwili mówi. mówi. Dokładnie o takiej. Przy tym
gdyby jednak NATO podjęło decyzję, oczywiście tutaj to jest jak gdyby takie mocne wypłynięcie na ten ocean tego, co może być, ale gdyby jednak NATO zaangażowało się bardziej, no to Polska oczywiście jako uczestnik sojuszu, tak, zgodnie ze zobowiązaniami NATO powinna swoje wykonywać. To oczywiście się pojawia pewien problem, bo my tak trochę ciągle funkcjonujemy w takiej wizji, że to my będziemy wspierać kogoś, a może się okazać, że to my mamy być lead nation, a to NATO będzie wspierać nas, prawda? Takie głosy się w naszej przestrzeni publicznej pojawiają. Ja też, mój tok myślenia idzie tą drogą właśnie, że może się okazać, że to my tym lead nation będziemy i to my powiemy, co nam potrzeba, żeby nas wesprzeć, gdyby ten konflikt eskalował. Ale wróćmy jak gdyby do samego pytania, bo może być misja obserwacyjna, prawda? Czyli wysyła się oficerów, czasem podoficerów, którzy obserwują, piszą meldunki i meldują o incydentach. I ona może być albo ONZ-owska, albo natowska. Przy czym NZ-owska sprawa jest jasna, bo jest to mandat międzynarodowy, natomiast na natowską muszą się zgodzić obie strony konfliktu. Ale teoretycznie, przepraszam, że wejdę w słowo, można sobie wyobrazić taką koalicję chętnych, tak, że 5 państw się umawia, czy 3 państwa, że wysyłają swoich żołnierzy po to, żeby właśnie pełnić taką rolę. To też jest możliwe. No tylko potrzebny jest wtedy mandat ONZ, tak? Albo ewentualnie porozumienie stron. No ale nadal to trzeba prawnie umocować i kluczem jest właśnie porozumienie stron, żeby któraś ze stron nie traktowała tej misji obserwacyjnej jako wroga i do niej po prostu nie strzelała, tylko uznawała jej rolę, ale to nie jest misja rozjemcza jeszcze. To jest obserwacyjna. Mhm. Jej skuteczność jest relatywnie niska, bo ona służy raczej śledzeniu przebiegu konfliktu i przedstawianiu ewentualnych wniosków na forum międzynarodowym, a za takimi misjami bezpośrednio nie idzie siła. Oczywiście w sytuacji, jeżeli przedstawiciel, oficer jakiegoś państwa jest atakowany, no to państwo ma obowiązek ingerować i czasami to robi, czasami nie. Natomiast z reguły tak. Więc tu też jednak trzeba mieć świadomość, że jeżeli wysyła się swoich przedstawicieli w mundurach, no armia za nimi stoi murem, a za tą armią stoi polityka danego kraju, prawda? Bo to nie wiem, czy wyślemy jednego oficera, czy 5, to jest udział naszych żołnierzy w określonej misji, no i oni muszą mieć wsparcie militarne i międzynarodowe. No więc to jest możliwość jedna. No i gdyby to była taka koalicja kilku państw, no i teraz, powiedzmy, przypuszczając, że polski oficer dostaje się do niewoli. No i teraz jakie zdolności ma Polska sama, gdyby musiała, żeby wymóc na Rosji, tak, określone działania. Więc to ta koalicja, ona nie może być taka luźna, no bo Polska sama ma te możliwości raczej ograniczone, prawda? To muszą wszystkie państwa jednym głosem działać wtedy. I to takie państwa, które mają zdolność do projekcji siły, nie tylko w obszarze militarnym, ale i gospodarczym jeszcze, no bo to tutaj mogą być działania różne. No więc ta luźna koalicja, no powiedzmy, że pojadą Polacy, oficerowie z Fidżi, Gany i Sri Lanki. Prawda? No i co? Nie, no właśnie. To jeżeli to będą oficerowie polscy, francuscy, brytyjscy, chińscy, hinduscy i amerykańscy, co jest tu kluczowe wręcz, no to tak, to jak najbardziej wtedy. No to za tym wszystkim stoi określone możliwość nacisku na wydarzenia, bo to nie tylko chodzi personalnie o tych oficerów, ale jeżeli są pisane meldunki o incydentach, któraś ze stron nie przestrzega jak gdyby
demilitaryzacji strefy, czy dochodzi do otwartej wymiany ognia, no to jeżeli za taką misją obserwacyjną stoi koalicja państw, z których nie wszystkie są zaangażowane jako de facto strona konfliktu, a nawet są trochę po obu stronach, no bo powiedzmy Chiny gdzieś tam jednak sobie oscylują i gdyby powstała taka misja, ona by tam jakieś formy nacisku miała. Natomiast i tak skuteczność tego byłaby mocno ograniczona, bo gdyby któreś z państw chciało jednak podjąć działania zbrojne, to ta misja jedyne co może zrobić, to szybciutko się wycofać. No właśnie, czy jest możliwa innego rodzaju misja, nie tylko obserwacyjna? Bo ja się zgadzam, że ta obserwacyjna, wydaje się, że przy tym poziomie napięcia i nastawienia, zwłaszcza Rosji, to trudno uwierzyć, żeby ona odegrała swoją rolę, tak? Musimy mówić pewnie o czymś poważniejszym. No i tutaj udział Polski z jednej strony, oczywiście z prowokowaniem, narażaniem, no my jesteśmy tym krajem wysuniętym, tym krajem, który Rosjanie wprost nazywają jako swojego wroga, który werbalnie, ale też w sposób hybrydowy już w tej chwili atakują w różny sposób. No i tu jakby to jest samemu proszenie się o kłopoty z jednej strony. A z drugiej strony niewysłanie się, nieuczestniczenie w tym procesie, to jest pozbawianie się wpływu na sytuację, również późniejszego wpływu na to, co dzieje się w Ukrainie i w relacjach naszych. Tak? Więc to jest poważny dylemat. Tak, on jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny. Z tym, że teraz tak, zacznijmy w ogóle jeszcze od pytania, czy taka misja ma szansę, czyli o jakiej misji mówimy. No bo teraz tak, możemy wysłać na tyle duże siły, w sensie nie my jako Polska, tylko taki czy inny konglomerat państw, który się na to zdecyduje. I teraz te siły mogą być na tyle duże, że one stanowią rzeczywistą siłę bojową, ale na tyle małe, że jednak nie przeważają równowagi sił między Ukrainą a Rosją. Czyli mówimy na przykład o 10 000 żołnierzy. Jest to już zauważalna zdolność bojowa, ale w skali konfliktu, gdzie po obu stronach mamy zaangażowanych w sumie 2 miliony żołnierzy, to jak gdyby jest to ułamek. Ciągle teraz, symboliczne mimo wszystko. Tak, i teraz tak, jeżeli te siły się pojawiają, one będą w stanie podjąć walkę, one oczywiście nie będą w stanie tej walki wygrać, ale w tym momencie mamy otwarty konflikt, tak? Czyli zaatakowanie takich sił byłoby de facto aktem wojny ze strony tego państwa, które to zrobiło. No i teraz pytanie, czy Rosja w ogóle jest zainteresowana w jakikolwiek sposób, żeby takie siły się pojawiły. Najprawdopodobniej byłyby to siły złożone w znacznej części z państw NATO. Czyli wroga Rosji. Czyli wroga Rosji. A przecież jednym z głównych celów wojny, którą Rosja prowadzi, jest odsunięcie NATO, a nie pozwolenie, żeby żołnierze NATO, mówiąc kolokwialnie, pętali im się na linii walk i utrudniali prowadzenie działań. No więc moim zdaniem nawet nie bardzo ma sens rozważanie takiej misji NATO w tej formule, bo ona nie ma racji bytu. Rosja moim zdaniem nigdy się na to nie zgodzi, po prostu. No dobrze, tak to brzmi to logicznie, no ale z drugiej strony, jeśli ma obie strony i przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, tak, i Putin mówi, dobra, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia jakichś rozmów, do myślenia o czymś, no to coś musi zakładać jakieś rozwiązanie, które nie będzie zachwycało Rosji, tak? Pewnie też nie będzie zachwycało Ukrainy, ale no, nie da się doprowadzić do jakiegokolwiek zawieszenia broni bez jakichś gwarancji dla Ukrainy, tak? I która za każdym razem będzie opierała się o państwa natowskie. Tak. Bo my tutaj mówiliśmy o tak zwanych siłach rozjemczych. Tak. Myślę, że to, co za chwilę usłyszymy, to będzie strefa zdemilitaryzowana. Czyli jeszcze troszeczkę coś innego. Czyli mówimy o czymś, co w świecie funkcjonowało i tam nawet jeszcze sobie funkcjonuje gdzieś tam linia na Cyprze na przykład.
gdzie obie strony wycofują całkowicie wojska na jakieś ileś tam kilometrów. W tym obszarze nie ma instalacji wojskowych, nie kładziemy pól minowych i tak dalej. Jest to taki obszar, gdzie nie ma wojska. I sądzę, że taki będzie pomysł na obecną chwilę, żeby... Ale ktoś i tak będzie musiał to kontrolować. Tak. I tam wchodzą właśnie siły, które nie są siłami stricte rozjemczymi, tak, tylko stabilizacyjnymi. Ich obecność ma tą sytuację stabilizować. One tam wchodzą, nie ma wojsk w ogóle po obu stronach, przy czym one nie muszą tam fizycznie istnieć nawet, tak? Od tego są patrole i tak dalej. I teraz mamy dwie kwestie. Czy Polska powinna tam się wówczas znaleźć? Czyli najpierw wycofanie wojsk, a potem dopiero taka mocna obecność. Przy czym teraz tak, te siły musiały być po obu stronach granicy, żeby to funkcjonowało. Nie tylko po jednej. Dlaczego? No, Izrael i Blue Line, linia rozgraniczająca Liban Południowy od Izraela, tam siły ONZ są tylko po jednej stronie libańskiej, i raz, że w ogóle nie są w stanie wykonywać swojego mandatu, bo tam Hezbollah jak rządził, tak rządzi nadal, a nawet bardziej, ale brak obecności po drugiej stronie, jak gdyby daje tamtym mimo wszystko swobodę. Możemy tylko przez lornetkę albo dronem, tak, i to jeszcze nie przekraczając granicy, obserwować sobie i tak dalej. Ale jest to chyba takie optymalne rozwiązanie. No i teraz, czy Polacy tam się powinni znaleźć? No, pan redaktor zauważył słusznie, jeżeli nas tam nie będzie fizycznie, no to na własną prośbę jak gdyby spychamy się na margines, a już w tej chwili jesteśmy nieco na ten margines jednak zepchnięci. I teraz jest jeszcze inna kwestia. Nasze zdolności do wysyłania i utrzymania takich sił, to jest zupełnie inna bajka, bo raz to powinniśmy, a dwa, czy na obecnym etapie modernizacji polskiej armii, wysokich kosztów, czy nas po prostu na to stać, najzwyczajniej w świecie? Bo w takich sytuacjach z reguły każde państwo utrzymuje swój kontyngent samodzielnie. Ja mam doświadczenia z Iraku, Afganistanu i widziałem, jaki jest koszt utrzymania. Bo mówiąc bardzo tak pragmatycznie, ja jako człowiek, który większość życia spędził w polu, patrzę z perspektywy takiej bardzo, bardzo pragmatycznej. Potrzebujemy wysuniętych baz operacyjnych wtedy, które będziemy musieli zbudować. Po prostu, bo Ukraina nam ich nie da przecież, tak? Ja akurat dowodziłem bazami w Iraku i Afganistanie i podpisywałem bardzo proste dokumenty, czyli faktury. I tam znakomitą część kosztów utrzymania naszych wojsk, jeśli chodzi o bazy, pokrywali Amerykanie w ramach takiego programu pomocowego AXA. Ale mówimy o dziesiątkach milionów miesięcznie dolarów. Teraz jeżeli powiemy, super, wysyłamy brygadę, 3000 ludzi. Czyli tak naprawdę mamy zaangażowane 3 brygady. Jedna się przygotowuje do misji, jedna po misji odtwarza zdolność, tak? I jedna wykonuje te zadania. Czyli tak naprawdę mamy 3 brygady zaangażowane w tego typu działania. Czyli te brygady troszeczkę wychodzą z naszego systemu szkolenia, systemu przezbrajania, systemu budowania wielodomenowego pola walki. Owszem, oni tam nabywają praktyki, ale dość ograniczone jednak. To nie jest tak, że sama obecność żołnierzy, którzy będą prowadzić działania obserwacyjno-patrolowe, interwencyjne, będzie tym samym, czym szkolenie w zupełnie nowej, technologicznej wizji naszej armii, która właśnie budowana jest. No i po prostu zwykłe pieniądze, czyli po prostu logistyka tego. Po prostu logistyka tego. No i teraz pytanie, kto będzie lead nation, bo jednak
jeżeli powstaną te siły, no to będzie zawsze force commander. On może być rotacyjny na przykład, tak? Czyli co pół roku zmienia się dowódca sił. No i teraz to wszystko bardzo negatywnie wpływa na skuteczność takich elementów. No bo jeżeli, powiedzmy, nie wiem, dowódcą sił będzie Amerykanin, no to tutaj jak gdyby jego postrzeganie konfliktu będzie obarczone pewną perspektywą. No a teraz dowódcą sił zostaje Chińczyk. No i mamy perspektywę działania tych sił zupełnie inną. I my się pakujemy w to wszystko, pakując naprawdę... Czy jest jakiś przykład, przepraszam, że przerwam, czy jest jakiś przykład, kiedy dowódcy z dwóch stron dowodzili, no bo to jest de facto dwóch stron, no państwa, no nie w otwartym konflikcie, tak, no ale w bardzo dużym napięciu. Czy mamy jakiś historyczny przykład z ostatnich lat, gdzie były jakieś takie siły, nie wiem, stabilizujące jakiekolwiek, które były dowodzone przez dowódców z tak różnych krajów? Tak, no United Nations Interim Forces in Lebanon, tak? Mhm. Tam dowódcą sił był Polak, Ukrainiec, Hindus, prawda? No, ale to jeszcze nie są inne bajki takie kompletnie polityczne. Mimo wszystko troszeczkę są, bo choćby kwestie religijne, tak? To było widać różnice, jeśli chodzi o specyfikę działania sił. Natomiast to byłoby jednak nowum, bo ta wojna jest nowa jednak mimo wszystko, prawda? I teraz sama formuła tych sił, gdyby ona była stworzona na tych starych podstawach, ona nie byłaby funkcjonalna. Moim zdaniem. Tak jak niefunkcjonalne są siły UNIFIL-u w Libanie. Przecież one mają znikomy wpływ na to, co się dzieje. Mówimy o 10 000 żołnierzy, błękitnych hełmów. No i przecież to, co obserwowaliśmy, prawda, wpływ był żaden. I ja się obawiam czego? Że jeżeli to będzie podobna formuła i my teraz tak, zaangażujemy potężny wysiłek finansowy, szkoleniowy, a efekt będzie znikomy. Tego się obawiam. Bo jeśli zostaniemy... Tak, jeśli nasze wojska zostaną znając Rosjan, ja sobie doskonale to wyobrażam, że doprowadzają do jakiejś prowokacji, w której zaatakowani zostają właśnie polscy żołnierze, a nie inni. Znaczy można, ale prowokacje mogą zrobić nami w Polsce, jeżeli będą chcieli. To nie po to mamy tak naprawdę gorący stan na granicy białoruskiej utrzymywany. No oni mogą też zrobić nam prowokacje w Polsce. Myślę, że jeżeli będą chcieli, to miejsce jak gdyby będzie miało jednak drugorzędne znaczenie, bo ważne, że będzie incydent i jak on zostanie zinterpretowany przez autora incydentu. No, Rosja buduje czasami tak kuriozalne piramidy propagandowe, że naprawdę tu nie wydaje mi się to kluczowe. Moje główne obawy, tak, potężny wysiłek z naszej strony, znikomy efekt tego, bo jeszcze mamy ewentualnie możliwość wprowadzenia dużych sił, takich, które będą miały rzeczywiste znaczenie militarne, bardzo mało prawdopodobne, bo no jak gdyby musiałyby się znaleźć państwa, które wysłałyby naprawdę znaczące siły. Obecnie Stany Zjednoczone są w stanie takie siły oczywiście wysłać, ale na pewno nie przy obecnej nadchodzącej administracji, tak? Z całą pewnością nie. A dwa, Rosjanie absolutnie by nie zaakceptowali obecności dużych sił natowskich, czyli mówimy, nie wiem, korpus, czyli 60 000 ludzi na przykład, tak? Bo korpusy natowskie duże są. To nie ma o tym mowy. No więc teraz ja dalej jako żołnierz, tak, nie jestem w stanie naprawdę odpowiedzieć panu redaktorowi, która z tych formuł byłaby skuteczna, bo z tych, które znamy, żadna. Misja obserwacyjna nie działa.
Siły rozjemcze, okej, no ale to za tymi siłami rozjemczymi musi stać gotowość użycia dużej siły. Tak? Wysyłamy batalion, ten batalion nagle został ostrzelany, no to my co, wypowiadamy wojnę Rosji? Nie wiem, Francja? No ale misja to Francja NATO jest tam się nie pojawi. głównym... No, Rosja nie pozwoli na misję natowską, więc to będzie jakiś konglomerat państw pod jakąś tam flagą. Mhm. Prawda? No, czyli zaatakowanie tych sił to nie będzie artykuł 5. No bo te siły nie są na terenie Polski, Litwy, tylko Ukrainy. Jeżeli nie ma flagi NATO, to nieważne, że bierze udział państwo natowskie. Prawda? No i tak naprawdę ja tej formuły obecnie z tych, które znamy, nie widzę. Trzeba zbudować coś nowego. Tylko że to nie jest pytanie, panie redaktorze, do mnie jako żołnierza, tylko tak naprawdę do polityków. To oni musieliby stworzyć taką formułę, gdzie te siły wojskowe miałyby sens. A nie, żeby one tylko były takim, no chcieliście Ukraińcy siły międzynarodowe, to je macie. A się okazuje, że ich obecność ich skuteczność, ich sprawczość jest żadna. Nie obawia się pan, że właśnie tak będzie? Bo ja nie widzę, Oczywiście, że patrząc tak. na liderów politycznych współczesnego świata, nie widzę ani jednego lidera, który miałby takie, no, więc nie po polsku, capacity do tego, żeby zaproponować i doprowadzić do tego, żeby to się działo. No bo najbardziej głośno mówi o tym prezydent Francji, ale prezydent Francji, moim zdaniem, głównie zajmuje się mówieniem, a znacznie mniej robieniem. A inni ani nie mówią, ani nie robią. Tak, to ja się całkowicie zgadzam. Całkowicie zgadzam się z tym, co pan redaktor mówi. Zresztą ja od lat już mówię, że NATO tylko mówi. Mówię o europejskiej części, że mieliśmy szczyt w Madrycie, prawda? 300 000 miało być. 300 000 żołnierzy docelowo wysokiej gotowości. I rzeczywiście to była rozsądna liczba, tak? Sił europejskich. 300 000, tak? Sił międzynarodowych, ale pod jednolitym dowództwem, w jednolitych strukturach organizacyjnych, w pełni wyposażone w sprzęt, ćwiczące wspólnie, gotowe do działań. No i co? I gdzie te 300 000? A Tak? ile jest w tej chwili z tych 300 000? No mamy flankę wschodnią. Ile tam teraz jest? 30? Mhm. Tak? W gotowości rotacyjnej, prawda? To są homeopatyczne siły. Ale wróćmy jak gdyby jeszcze do źródła trochę. I teraz tutaj ja się dokładnie tego obawiam, że pojawią się jakieś siły, nie wiem, czy one będą stabilizacyjne, rozjemcze, czy obserwacyjne, ale obawiam się, że one się pojawią dlatego, żeby uspokoić Ukrainę, nie drażniąc Rosji. Czyli będą nieskuteczne. Po prostu. To wydaje się bardzo prawdopodobny scenariusz. Tak, No bo inne tak. scenariusze, no to jest rozsądne przyjęcie Ukrainy, tej części Ukrainy nieokupowanej przez Rosję do NATO. Historycznie przypadek taki był, prawda? Niemiec przyjętych częściowo do NATO. No albo druga wersja, o której się mówi, która może być też zrealizowana, ale tak w wersji 1/10, znaczy wariant izraelski, tak? Czyli doposażenie Ukrainy, zostawiamy ich niby samych, ale dajemy im tyle sprzętu, że będą w stanie się obronić. Też mi się w to nie chce wierzyć, że tyle sprzętu Zachód Ukrainie przekaże. Znaczy tak, bo dalej musimy sobie zadać pytanie, co zaakceptuje Rosja, bo to kluczem jest, Ukraina jest gotowa, Tak. no jest na takim etapie wojny, że ona musi mieć tą gotowość do podjęcia rozmów pokojowych, jakie by one nie były. Natomiast pytanie jest, co zaakceptuje Rosja, bo dalej, każdy z tych scenariuszy, o których mówimy, to jest ewidentna przegrana Rosji. Oni przegrywają w każdym z tych scenariuszy, o których mówimy, no bo cele Rosji
demilitaryzacja Ukrainy. No jeżeli Rosja pójdzie na układ, który będzie pozwalał, nawet powolne relatywnie, ale doposażanie ukraińskiej armii, to dokładnie przegrali jeden z głównych celów, prawda? Jeżeli zgodzą się na strefę zdemilitaryzowaną, czyli będą się musieli ileś kilometrów cofnąć de facto, no nie, oni chcą, żeby ta strefa zdemilitaryzowana, jeżeli już będzie, to ona miała 50 albo i 100 kilometrów od linii walk, albo i 200. I żeby powiedzą. objęła Charków i Dnipro Tak, i no Zaporoże dokładnie i inne tak, miasta. prawda? Cherson, obwód sumski cały jeszcze gdzieś tam, prawda? No i teraz to, na co się pewnie może zgodzić Rosja, no to jest właśnie takie skryte zdemilitaryzowanie Ukrainy. Czyli nie mówimy oficjalnie Ukraińcom, macie rozwiązać swoje siły zbrojne do śmiesznego poziomu, ale powiemy, macie się cofnąć 100 albo 200 kilometrów od linii walk. Prawda? I Co jest obcinamy... proszeniem się o trzecią, czy tam kolejną pełnoskalową wojnę, tym razem Tak, bardzo szybko załatwioną. I jeszcze mówimy Ukraińcom, że będziemy wam finansować wasze siły zbrojne, ale tylko 200 000 z tego, co macie. No, czyli Ukraińcy byli w stanie przed wojną finansować 200-tysięczną armię. Ich budżet pozwalał na finansowanie 200-tysięcznej, etatowo tam było 250, czyli powiedzmy 250 żołnierzy z zawodowych etatowej armii, tak? Po wojnie zdolności finansowania sił zbrojnych, biorąc pod uwagę, jak wygląda obecnie PKB Ukrainy, znacząco spadł. No i Zachód wcale nie musi powiedzieć Ukraińcom rozwiążcie armię. No powie tylko, że finansujemy wam armię do poziomu sprzed wojny. No i to będzie rzeczywiście zwycięstwo Rosji wtedy. Czyli 200 kilometrów de facto tak naprawdę pod kontrolą mniejszą lub większą Rosji, zmuszenie Ukraińców do rozpuszczenia wojska, nieoficjalnie, po prostu wystarczy ograniczyć finansowanie, prawda? I wtedy będziemy mieli do czynienia ze zwycięstwem Rosji. Oczywiście ze zwycięstwem tym krótkoterminowym takim, bo geopolitycznie Rosja to póki co przegrała, bo przecież mamy co? Mamy Szwecję, Finlandię w NATO, tak. Mamy rzeczywiście NATO mimo wszystko się obudziło jednak. To nie jest to NATO z 2014 roku jednak. No więc tu akurat Rosja póki co ewidentnie przegrała. Natomiast pytanie, co jej się uda wygrać? No i jakie będą jej następne kroki, bo jak będzie mieć taką 200 kilometrów, czy ileś zdemilitaryzowanej strefy i słabą armię ukraińską, no to przecież jest trudno nie uwierzyć w to, że nie wykonają za kilkanaście miesięcy następnego kroku. Panie redaktorze, nadrenia po pierwszej wojnie. Przecież wystarczy zobaczyć, co się stało z nadrenią, typową strefą zdemilitaryzowaną, którą Hitler bardzo płynnie i bez wystrzału na pewnym etapie zajął. I świat z tym nic praktycznie nie zrobił. Ja się obawiam, że tu będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. Ja niestety jestem bardzo pesymistyczny, jeśli chodzi o to, co Stany Zjednoczone, widzę Zachód, zaproponują Rosji i Ukrainie. Chciałbym z panem polemizować, ale nie mam specjalnie argumentów i wielkiej wiary, że może być lepiej. Ale to pociąga za sobą ogromne konsekwencje dla Polski, dla naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa. I w związku z tym my musimy, skoro zakładamy, że taki scenariusz jest możliwy i to, co pan mówi, nie jest kontrowersyjne, nie? Trudno sobie wyobrazić wielu ludzi, którzy się z nami dzisiaj nie zgodzi, wysłuchując tej pańskiej analizy. Co wobec tego my musimy robić? Są pierwsze kroki, nowe decyzje rządu od jakiegoś czasu, tak? Budowanie tarczy wschód, budowanie tej zapory na granicy wschodniej. Na ile, porozmawiajmy chwilę o tym, jak pan ocenia to, co i sam plan, i realizację,
na ile to jest sensowne i na ile to jest realizowane tak, jak być powinno? Znaczy, może zacznę od końca. Na ile realizowane jest, jak być powinno, nie wiem, bo nie mam dostępu do danych, więc tutaj nie wiem. Natomiast wiem, że czas, jaki sobie postawiono, czyli zostało nieco ponad 2 lata, jest ekstremalnie krótki i na granicy wykonalności. Ja nigdy nie fortyfikowałem w takiej skali, tylko w porównaniu z tym z mikro, ale wiem, jak trudno jest jak gdyby tworzyć systemy fortyfikacji wsparte systemami elektronicznymi i tak dalej, w mikroskali, ale jak gdyby pozwala mi to uświadamiać sobie poziom wyzwań i trudności. Więc czas jest ekstremalnie krótki. Ja powiem, mnie trochę martwi. Ja, panie redaktorze, nie lubię tak zwanych ścianek. Czyli To znaczy? polityków na tle ścianek. Ostatnio Ale mamy ścianki. Nie lubimy, zębów ale mieliśmy, mamy i mieć będziemy, zapewniam to pana. Politykom jest to potrzebne, bo Ja mają wiem, wybory. ja wiem, Musimy to ja wiem. przyjąć. No tak, tylko dlatego mówię ja. Ja nie też mówię, że lubię. one Ja są też złe. nie lubię. Ja Prawda? też nie lubię. One są złe, ale Tak. tego nie wyeliminujemy. Muszą Nie, się nie, lansować. tylko mówię, Minister tak. Błaszczak stawiał, premier Tusk stawia i następny, kto będzie po Tusku, też się będzie stawiał, bo musi wygrywać wybory. Tak, to znaczy mówię, dlatego podkreśliłem, że nie lubię ja, dlatego że z reguły to dezorganizuje pracę, tak, no bo okej, będzie ścianka, dobra, no to przerywamy wszystkie prace, ustawiamy sobie ściankę i cały dzień roboczy wyrzucamy do kosza. No ja niestety dowodząc... Gorsze plagi nas spotykają na co dzień. Tak, dowodząc strony polityków różnymi też. jednostkami zdarzało mi się uczestniczyć w VIP Dayach, pewnie dlatego, że te jednostki były wysoko oceniane, w związku z tym brały udział w VIP Dayach, czyli dla mnie 14 dni szkolenia, z czego 3 w koszu, bo było 1 dzień przygotowania VIP Daya, drugi próba generalna i 3 VIP Day, prawda? O, tak, jeżeli my się cieszymy, że mamy VIP Day, no to trzeba sobie uświadomić, że żołnierze wyrzucili do kosza co najmniej 3 dni szkolenia, co najmniej. Okay. Dobra, Dobrze, ale pomijając ale wróćmy do konferencję na tle tam czołgu i czegoś. Tak, okej. Czyli tak, bo sam projekt on bazuje na najnowszych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o doświadczenia światowe tego typu, czyli gdzieś tam powiedzmy koncepcje z granicy koreańsko-koreańskiej. I koncepcyjnie on jest jak najbardziej okej. Ja jako żołnierz mogę ocenić, że tu te wszystkie elementy, one są spójne, żadnego nie pominięto i one rzeczywiście są niezbędne, bo one zakładają, że to współczesne pole walki ma tam ileś domen, prawda? Czyli od walki radioelektronicznej, tak, poprzez wsparcie systemów łączności, rozpoznania głębokiego, fortyfikacji, włącznie z polami minowymi, rażenia ogniowego, a nawet ochrony ludności, bo tu mówimy też o schronach. Więc to jest wszystko jak najbardziej prawidłowe, spójne. Natomiast jeszcze raz, to jest olbrzymie wyzwanie, naprawdę, to jest potrzeba tylu zespołów roboczych w tylu obszarach, żeby to zrobić prawidłowo, tak? I mówimy o 3 latach, teraz już mniej. Ja powiem, że będę pod olbrzymim wrażeniem, naprawdę, jeżeli za 3 lata to gotowe będzie. Inna kwestia pozostaje utrzymanie tego teraz, bo na to będziemy potrzebowali osobne jednostki wojskowe, które się będą zajmować tylko tarczą wschód. Jeżeli pójdziemy na takie półgwiska i będziemy jakieś delegować oddziały tam, prawda, czyli narzucać jako zadania dodatkowe utrzymanie tego, to będzie błąd. Więc być może, mam nadzieję, że tak, będziemy mieli coś bardzo nowoczesnego, ale równocześnie wyspecjalizowanego. Bo tam planujemy naprawdę nie tylko proste umocnienia,
ale takie bardzo nowoczesne. One wymagają wykwalifikowanych, wyspecjalizowanych, działających 24 godziny na dobę, czyli w systemie dyżurowym zawodowych kadr. To nie muszą być tylko mundurowi, to mogą być też pracownicy wojska. Ale oni muszą być, żeby to działało. No tak, ale to w tym, co pan mówi, jest jednak, ja odbieram to optymistycznie, co pan mówi, bo przynajmniej uważam, ja się na tym nie znam, nie jestem w stanie ocenić, ale rozumiem, że pan ocenia, że koncepcja tej tarczy jest pełna, jest taka, jak być powinna, a wątpliwość pana dotyczy tego, czy damy radę to zrobić, tak? No Tak, to, dokładnie tak, bo plan jest dobry. no to Pomijam, że ważne. po stronie białoruskiej coś takiego funkcjonuje, o czym mówimy rzadko. Tak? Oni mają taką tarczę swoją Nie tam tak odpowiednią? zaawansowaną, ale po białoruskiej stronie taki system jest. On został jeszcze z poprzednich lat. Ukraińcy w niego inwestowali, modernizowali go. Ukraińcy swoją ścianę mają. Ona nie jest tak rozbudowana, nie jest tak zaawansowana jak nasza w planach, ale mają. No dobrze, czyli w tej chwili tak, ten projekt jest dobry, tylko musimy mówić o tym, naciskać i alarmować, żeby przeznaczono odpowiednie siły, środki do tego, żeby ten projekt został zrealizowany. I też ważne, żeby co się działo przy zmianie ostatniego, znaczy u naszej zmianie rządowej, tak, że przychodził nowy rząd i tam potępiał w czambu wszystko, co zrobili poprzednicy, Tak, żeby jeśli ten projekt jest dobry, to żeby następcy, ktokolwiek nim nie będzie, no żeby to wyszło ze strefy konfliktu politycznego, tak, żeby ten projekt był chuchany, żeby na niego chuchać, dmuchać i realizować i przeznaczać na niego poważne środki dalej. Tak, i system musi być spięty, kompatybilny z tym, co jest u sąsiadów naszych jeszcze. Bo może jak gdyby podsumowując trochę, bo teraz tak, mówimy o systemie fortyfikacji ziemno-betonowych połączonych z koncepcjami zalewowymi pewnych obszarów, tak, z polami minowymi, w tym być może pojawią się miny przeciwpiechotne, które są niezbędne, absolutnie. To nie ma mowy, żeby one tam się nie pojawiły. Musimy jak gdyby spojrzeć prawdzie w oczy i te miny przeciwpiechotne tam są niezbędne i to jest skoordynowane z jednostkami, które tego obszaru mają bronić i ten system ma zapewnić im wsparcie w warce radioelektronicznej, w rozpoznaniu obrazowym, w wywiadzie elektronicznym, w podstawowych fortyfikacjach, tu mówimy o magazynach polowych na przykład i tak dalej. I to jest jeszcze połączone z systemem rażenia artyleryjsko-rakietowym. No i na to nałożymy jeszcze drony pewnie. Więc proszę spojrzeć, o ilu obszarach tutaj mówimy, jaki to jest poziom wyzwań. Olbrzymi. Natomiast plan jest okej. A jeśli chodzi o długość, to wiemy, to jest wzdłuż całej tej granicy z Białorusią i kawałkiem Rosji. Mówicie o 600 kilometrach. Tak, a szerokość tego pasa? Nie podano informacji, Właśnie. ale jeżeli byśmy mówili, czyli jak gdyby w głąb, tak? Tak. No to sądzę, że absolutne minimum to jest 30 kilometrów. Czyli ja rozumiem tutaj. Kolejne linie, tak, na 30 kilometrów, mówię o fortyfikacjach. Natomiast same instalacje pasa 60 pewnie. I to jest, to brzmi poważnie z jednej strony, z drugiej strony dramatycznie, no bo żyjemy w kraju ciągle, w którym żyjemy pokojowo. Mamy piękną przyrodę w tej części Polski akurat. No i nie udawajmy, że ona nie zostanie tknięta. Zostanie tknięta niezwykle poważnej populacje zwierząt i tak dalej, i tak dalej. I ja rozumiem głosy miłośników przyrody, sam nim jestem. Pływam kajakami po rzekach dzikich regularnie i to uwielbiam, no ale musimy się z tym pogodzić, nie? Że musimy zaingerować w tę przyrodę bardzo poważnie, no bo chronimy coś ważniejszego, nasze życie i nasze państwo. Proszę tak, bo dla mnie przekaz jest trochę niespójny. No, z jednej strony mówimy o potężnej fortyfikacji, no to jest w skali Europy chyba największe albo jedne z największych przedsięwzięć od zakończenia zimnej wojny.
ale równocześnie mówimy, że tak, przyrody nie uszkodzimy, wywłaszczeń nie będzie, ludzie żyjący z turystyki nie ucierpią. No okej. Nie da się. Patrzę i zastanawiam się, jak to chcemy zrobić, żeby to się udało. No, może jest to możliwe, nie wiem, ale, Wie pan co, ale panie ja pułkowniku, jestem może- raczej sceptyczny. Pan się zna 100 albo 500 razy lepiej ode mnie na wszystkich sprawach wojskowych. Ja obserwowałem politykę przez wiele lat. Domyślam się, też nie mając wiedzy, że doskonale politycy to wiedzą, tylko tego nie mówią, bo nie mogą tego mówić. My będziemy to robić po cichu, ale no musimy, znaczy dopóki też nie zaczniemy o tym w otwarty sposób mówić, że taka jest cena i tę cenę musimy zapłacić, bo nie ma wyjścia. I nie, że to jest fajne, to jest niefajne. Ja bym tego nie chciał bardzo. Ja bym chciał, żeby zwierzęta biegały i żebyśmy nie orali tej ziemi tam, gdzie ona tego nie potrzebuje, ale chyba nie ma wyjścia i taką cenę musimy niestety zapłacić. No, lepiej wyciąć drzewa niż stracić ludzi i nasze dzieci, bo to jest ten dylemat, o tym mówimy. Tak, przy czym ja się boję czegoś innego, że właśnie nie to, że będziemy to robić po cichu, tylko nie będzie. Czyli to sobie zostawimy, dobra, jak już będzie tak źle, że trzeba wywłaszczyć, wyciąć, to dopiero zaczniemy wtedy. Mhm. Tego się boję. No więc my też o tym powinniśmy mówić i ja rozumiem polityków, bo ja rozumiem ten mechanizm polityczny, tak, no, że nie chcą tracić poparcia, rząd ma dzisiaj nie najlepiej, to nie będzie sobie pogarszał sytuacji i mnie jest obojętne, jaki rząd rządzi kompletnie, natomiast nie jest mi obojętne, co robi, więc jak robi dobrą tarczę, to się cieszę, ale też trzeba ich zmuszać do tego, żeby o tym mówili, żeby ludzie, którzy tam mieszkają, jakby przygotowali się do tego i żeby tych ludzi do tego przygotować i przygotować na to środki. To jest niezwykle ważne. No to jest... Gdyby pan jeszcze na koniec, ta tarcza wschód, to jest jakby fundamentalnie ważne, zgadzamy się z tym, trzeba to robić konsekwentnie, przeznaczać na to środki i na konsekwencje tego. A gdyby pan mógł wskazać drugą ważną rzecz, którą mamy najbardziej, to jest najbardziej pilna do zrealizowania. Czy to nie jest obrona cywilna? Nie, obrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa i ochrona infrastruktury krytycznej. To jest, dlatego że to są elementy, które mogą się pojawić wszystkie poniżej progu wojny jeszcze. Mhm. Jeżeli nie będziemy kontrolować bardzo dobrze na wysokim poziomie własnej przestrzeni powietrznej, to możemy naprawdę ponieść fatalne straty w infrastrukturze państwa, a wojna wcale się może nie zacząć jeszcze. Więc to jest. A to jest chyba bardziej możliwe do szybkiego zrobienia, tak? To jest kwestia zakupienia sprzętu i ustawienia ich. No, po prostu To trzeba znaczy ustawić problem... patrioty albo inne sprzęty, żeby po prostu chroniły tych Problem miejsc. jest obecnie trochę taki, że technika dronów zaczęła wyprzedzać chwilowo, bo to się wyrówna, technikę walki z nimi. Czyli tu mamy na chwilę przewagi miecza nad tarczą. Prawda? To się zdarzało. Czasem tarcza miała przewagę nad mieczem. Pamięta pan redaktor z historii pojedynek dwóch pierwszych pancerników, gdzie armaty nie były w stanie przebić stalowych pancerzy i one do siebie postrzelały i rozeszły się. Tu mieliśmy przewagę tarczy. Tu mamy trochę przewagę miecza, czyli drony rozwijają się szybciej i bardziej masowo niż obrona przeciwko nim, więc tu się krytykuje nas, że my nie kupujemy na już dużo. Ostrożnie, bo nakupimy na już dużo i za rok to będzie albo dwa zupełnie nieprzydatne, ale potrzebujemy, tak? Potrzebujemy zaawansowanego i to ma między innymi tarcza wschód zapewnić też, tak? Obronę, tą pierwszą linię obrony przeciwko dronom, bo naprawdę przy obecnym obrazie nie pola walki, a konfliktu, w tym tego hybrydowego, no ataki dronami mogą być zupełnie no name, ale to nie są moje drony, prawda? A skuteczność?
Tak. Straszliwe. A tych elementów infrastruktury krytycznej w Polsce, ja nie chcę ich wymieniać, bo nie chcę jakby... To znaczy, bo jak gdyby Jest oficjalna wiele. liczba jest, jeżeli mogę wejść, ich jest około 300. Mhm. To są te poziomu pierwszego. Czyli mamy około 300 obiektów różnych rozmiarów i to jest ten zwany najwyższy poziom, tak? Ja niedawno obserwowałem, byłem w jednym z takich miejsc, nie chcę mówić jakim, bo jakby nie chcę pomagać tym, którzy by mogli wpaść na głupi pomysł. No i pytałem ludzi, którzy tam pracują, którzy tym zarządzają, czy ten bardzo ważny obiekt jest chroniony przeciwlotniczo i mówili w żaden sposób, nie? A to tak ewidentnie piękny cel dla kogoś, kto chciałby zrobić nam ogromną krzywdę i takich celów, jak pan mówi, jest 300. To jest rzeczywiście ogromne zadanie. Około. To jest ten rząd wielkości. Mhm. Panie pułkowniku, może postawmy tutaj kropkę. Może jeszcze odnośnie OC. Jeżeli pan Tak. redaktor... Nie, proszę bardzo. Na Jasne. koniec, bo tu jak gdyby pytanie było odnośnie obrony cywilnej. Mhm. No ja oceniam jako absolutnie kluczową, jeśli chodzi, bo gdyby doszło do pełnoskalowej wojny, wojny nie prowadzą armie, tylko państwa. I mówimy o zdolności Ukraina to państw. nie, przepraszam, że teraz ja wyjdę słowo. No, obserwujemy wojnę na Ukrainie, ja tam miałem okazję być wiele razy i widziałem tak naprawdę całe państwo na wojnie, ludzi, nie? Nawet ludzi, którzy normalnie pracują, czy mają swoje firmy. Oni też, masa z nich jest dzisiaj od 3 lat na wojnie i w różny sposób wspiera armię. Często o tym zapominamy, że tylko mówimy, że tam część ludzi nie chce iść służyć do armii. To prawda, to jest też absolutnie prawda, nie? Ale jest też ogromna ilość cywilów, którzy po prostu na co dzień tę armię wspierają i w swoich firmach, i w swojej codziennej aktywności. Obronę cywilną się buduje od patriotycznego wychowania młodzieży. Tak. Tak naprawdę. A Ukraińców wychował Takiego Władimir Putin parę propaństwowego. miesięcy. Tak. Takiego propaństwowego wychowania. Nie politycznego. Tak? Propaństwowego, bo ja podobnie jak pan redaktor bardzo pilnuję swojej apolityczności. Dlatego, że przez większość życia nosiłem mundur, więc jak gdyby najpierw musiałem być z definicji apolityczny, no i w sumie się dość do tego przyzwyczaiłem, no co mi pozwala zachowywać, mam nadzieję, w miarę ostre spojrzenie na to wszystko, co się wokół nas dzieje, ale obronę cywilną, czyli zdolność państwa, buduje się od wychowania młodzieży, propaństwowego, patriotycznego, ale propaństwowego. I teraz no ja akurat uczę też młodzież, bo jednym z moich pomysłów na emeryturę było uczenie młodzieży. I robię to, bo to jest mój wkład, tak? Uczę kadrę WOT-u, uczę młodzież, no bo ja uważam, że nie tylko mówić, tak? Pan redaktor mówił, że prawda, niektórzy tylko mówią, a ja chcę, ja nie tylko mówię, ale się staram robić też. Przy czym daje mi to obraz tego, o czym mówię. I naprawdę mamy wspaniałą młodzież. Mogę powiedzieć to samo, ja... Tak. Panie redaktorze, mamy wspaniałą młodzież, naprawdę. Ja się... Uczę ich od 5 lat, to są wspaniali młodzi ludzie. Tylko naprawdę dajmy im kadry, które będą tą ich wspaniałość wykorzystywać w mądry sposób. Tylko tyle, po prostu. Potwierdzam, ja od 10 lat prowadzę szkołę przywództwa Instytutu Wolności, w której kształcimy 30-latków, mniej więcej, tam 25 do 40-latków i to jest, no tam oczywiście mam jakby to jest bardzo specyficzna grupa, tak, to jest znacznie powyżej przeciętnej, ale jak się mówi, że ludzie dzisiaj mają gdzieś tam głęboko gdzieś sprawy publiczne, nie, to ja znam 1000 ludzi, 1000 absolwentów naszych, którzy są bardzo głęboko zaangażowani, mają różne poglądy, ale są to budzi mój olbrzymi optymizm w tym. Ja proponuję, żebyśmy umówili się jeśli pan się zgodzi, na rozmowę o obronie cywilnej, bo to jest bardzo duży temat, żeby tego nie zamknąć w 3 minutach. Jeśli pan pozwoli, któregoś dnia się umówimy na osobną rozmowę na ten temat. Jak najbardziej. Panie pułkowniku, bardzo, bardzo dziękuję za tę ocenę i tego, jak może wyglądać zakończenie tej wojny, mało optymistycznej, i tą bardziej optymistyczną ocenę projektu Tarczy Wschód, chociaż też z wieloma ryzykami.
na pewno do tego wszystkiego będziemy wracać. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Ciekaw jestem państwa opinii na ten temat. Napiszcie proszę w komentarzach, bo to jest coś bardzo ważnego. I to, czy polska armia, na ile my powinniśmy się angażować, to coś, co będzie po zakończeniu wojny, no i na ile my musimy się przygotować i ponosić koszty budowania takich instalacji jak Tarcza Wschód. I musimy się z tym pogodzić, ale w jaki sposób to zrobić. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał wam się ten odcinek i uważacie, że warto, to rozważcie proszę wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl, bo dzięki tym wspierającym ten program się utrzymuje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia.